Akademia Dziergania La Gauche My Passion. Zrób sobie sama od Kitir. Dzień dobry, dobry wieczór. Witam w Akademii Dziergania La Gauche My Passion. Ja się nazywam Iza Jagosz i przychodzę dziś do Was z misją zachęty do wspólnego wydziergania takiego wielgaśnego, przytulaśnego szalika. Mogę go spokojnie określić mianem Zero Waste, ponieważ bez kłopotu będzie go można wydziergać z resztek włóczek, ale ważne, żeby to były grube włóczki, takie przeznaczone na druty numer 8 albo 9. Zanim jednak pójdę dalej, poproszę, żebyście zasubskrybowali mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, i kliknęli w taki dzwoneczek, który będzie Was informował o wszystkich kolejnych filmach, które tutaj się pojawią. Zapraszam też na moją stronę www.lgmp.pl. Tam ogromna ilość projektów do dziergania, na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Ja jeszcze na chwilę wrócę do szalika. Ten ma kilka lat i praktycznie co roku podczas moich copiątkowych facebookowych transmisji opowiadam, jak go wydziergać, ale z nakręceniem filmu jakoś tak się do tej pory nie składało. Zero waste, bo tak jak powiedziałam, można wykorzystywać różne resztki włóczek. Nie będę ukrywać, że wykorzystałam pełne motki. I mój składa się z włóczek Andes i Wish z firmy Drops oraz z Big Merino z firmy Katia. Dokładna rozpiska kolorystyczna znajduje się w opisie do tego właśnie filmu. Przygotujcie więc sobie druty numer 8 albo 9 i około 560 metrów bieżących albo pół kilograma różnego rodzaju włóczek. Jak będziecie mieć już to wszystko, to najpierw przeczytajcie to, co napisane zostało tutaj, a potem obejrzyjcie dokładnie tutorial, który dla Was przygotowałam i dziergajcie, dziergajcie, dziergajcie. Do wykonania szalika możecie użyć resztek włóczek, ale pamiętajcie, żeby były to włóczki o zbliżonej grubości. Możecie oczywiście zaopatrzyć się w nowe motki kolorowe. Wybierajcie kolory takie, jakie Wam najbardziej odpowiadają, ale możecie też wykorzystywać takie resztki, które gdzieś mogą zalegać Wam w szafach i szufladach. Nawet najmniejszy kłębuszek może zostać wykorzystany do wydziergania jednego chociażby paska. Mówiąc włóczki porównywalnej grubości, mam na myśli coś takiego. Tutaj są, widzicie, dwa takie małe moteczki. Na pierwszy rzut oka widać, że ta włóczka jest dużo cieńsza niż ta. I oczywiście możecie takie nitki łączyć również. Efekt może być zadowalający, ale może wcale nie oznacza, że taki właśnie będzie. Jeżeli wykorzystujecie już włóczki różnych grubości, to pamiętajcie, żeby druty dobierać do tej grubszej nitki, a nie do tej cieńszej. No i jeżeli jestem przy drutach, to zobaczcie, to są druty w europejskim rozmiarze 8 mm, to są druty w europejskim rozmiarze 6 mm. Tą nitkę można dziergać tymi drutami, tą nitkę tymi drutami. Różnica jest widoczna gołym okiem. Jeżeli więc będziecie mnie pytać, a ja mam druty numer 5 i włóczkę na druty numer 5, czy mogę wydziergać sobie taki szalik? Odpowiedź będzie brzmiała: tak, możesz, ale trzeba będzie nabrać więcej oczek, albo ten szalik będzie najnormalniej w świecie dużo węższy. Rozpoczniemy od nabrania oczek na szal. I teraz, jeżeli macie włóczkę taką jak ta, przeznaczoną na druty numer 8, europejski rozmiar 8, nie 6, nie 5, nie 3,5 albo 4, tylko 8, to nabierzcie około 41 oczek albo inną nieparzystą liczbę, ponieważ będziemy teraz dziergać ściągacz jedno oczko prawe, jedno oczko lewe i ten ściągacz oczkiem prawym będzie się musiał rozpocząć i oczkiem prawym zakończyć. Dlatego liczba nieparzysta. Ja nabiorę mniejszą liczbę, nie 41, ale to tylko i wyłącznie dla celów treningowych i nie będę Wam pokazywać, jak nabierać oczka, bo o tym traktuje inny mój film z elementarza zatytułowany Moja technika nabierania oczek. Znajdziecie go w linku w górnej części ekranu. 41 oczek nabieramy. Czas start. U Was 41, u mnie 21 oczek i rozpoczynamy dzierganie tego ściągacza od pierwszego oczka prawego. Dziergajcie swoją techniką. Ja dziergam na co dzień techniką słowiańską, wschodnioeuropejską. Wy możecie dziergać techniką kontynentalną. Jeżeli nie wiecie, jaką techniką przerabiacie oczka, to znów zajrzyjcie do mojego filmu Heretyckie czy poprawne, czyli 3 techniki przerabiania oczek prawych i lewych. A jeżeli dopiero zaczynacie swoją przygodę z drutami i nie wiecie, jaką technikę obrać, to po obejrzeniu tego filmu prawdopodobnie będziecie mieć już sytuację jasną. Jedno oczko prawe, jedno oczko lewe i jeszcze jedna bardzo ważna uwaga. Pierwsze i ostatnie oczko przerabiamy zawsze bardzo ciasno. Żadne oczka brzegowe. Ciasne przerabianie pierwszego i ostatniego oczka zapewni nam fajną krawędź szala. Pierwsze ciasno prawe. Dociągam sobie, zobaczcie, tą nitkę, żeby ono się zrobiło jeszcze mniejsze. No a teraz już luźno. Oczko lewe, oczko prawe, oczko lewe,
oczko prawe. I tak do samego końca tego rzędu. Ostatnie oczko też przerobimy ciasno. Ja tutaj pod koniec przerzucę się na technikę kontynentalną. Oczko lewe, oczko prawe. Zobaczcie, jak oczka lewe i prawe oznaczane są na schemacie. To był rząd numer 1, rząd nieparzysty, prawa strona robótki. Teraz będzie rząd numer 2, strona lewa, rząd parzysty i znowu więcej na temat prawej i lewej strony robótki dowiecie się z filmu, który znajduje się w sekcji elementarz, dwie strony robótki. Przerabiamy oczka tak, jak schodzą z drutów, lewe jak lewe, prawe jak prawe. Pierwsze oczko bardzo ciasno. Znów, tym razem to moje pierwsze będzie przerobione techniką kontynentalną. Znowu je tutaj dociągam. I po lewej stronie prawe jak prawe, lewe jak lewe. Na początku technika kontynentalna. Ale ja już dziergam słowiańską, czyli tak jak lubię najbardziej. I w ten sposób przerobić musicie jakieś 6 rzędów, czyli około 4 cm. Do dzieła. I od rzędu numer 7 będziemy dziergać tę część już ściegiem francuskim. Do samego końca te pierwsze i ostatnie 8 oczek będziemy przerabiać jak ściągacz, a cała reszta to będą albo oczka lewe po prawej i po lewej stronie robótki, albo oczka prawe. Zaraz Wam to zresztą pokażę. Pierwsze i ostatnie 8 oczek to dalej ściągacz, dokładnie tak jak to widać na schemacie. Ja będę przerabiać w tej mojej próbce tylko 4 oczka ściągacza. Wy oczywiście przerabiajcie 8. Pierwsze w dalszym ciągu bardzo ciasno. I jedziemy 8 oczek ściągacza prawe-lewe. I teraz następne 25 oczek to będzie właśnie ścieg francuski. Sami musicie sobie teraz odpowiedzieć na pytanie, które oczka przerabia Wam się łatwiej. Jeżeli będą to oczka lewe, to będziecie go dziergać tak jak ja, oczkami lewymi. Jeżeli oczka prawe, oczkami prawymi. 8 oczek ściągacza, następne 25 oczek najpierw przerobimy w tej pierwszej wersji, czyli oczkami lewymi. Następne 25 oczek to też będą oczka lewe, ale do tych 25 oczek lewych po prawej stronie robótki w rzędzie nieparzystym dołączą nam jeszcze 2 oczka lewe pochodzące ze ściągacza z prawej i lewej strony, czyli w sumie w rzędzie nieparzystym po prawej stronie robótki. Przy ściegu francuskim przerabianym oczkami lewymi będziemy mieli 7 oczek ściągacza i 27 oczek lewych. Rząd nieparzysty, prawa strona robótki, jedziemy oczka lewe. I tak do ostatnich 8 oczek ściągacza, to 8 oczko ściągacza będzie jednocześnie 27 oczkiem lewym, jeżeli oczka lewe policzymy tak zwanym jednym cięgiem. I teraz lewa strona robótki, rząd parzysty, on na schemacie powyżej zaznaczony jest kolorem szarym. Pierwsze oczko lewe ciasno, 8 oczek ściągacza w sumie dziergamy. I następne 25 oczek to będą tylko oczka lewe i to jest te 25 oczek właśnie ściegu francuskiego. No i znów zostaje nam 8 oczek ściągacza, jedno prawe, jedno lewe. W taki sposób przerabiamy ścieg francuski składający się z samych oczek lewych. A teraz pokażę Wam, jak można zrobić to samo, ale używając oczek prawych. Jeszcze raz 7 rząd i wszystkie rzędy nieparzyste, czyli rzędy po prawej stronie robótki. Pierwsze 8 oczek ściągacza, jedno prawe, jedno lewe. U mnie, przypominam, to 4, bo to próbka. I w przypadku oczek prawych w rzędach nieparzystych będziemy przerabiać 25 oczek prawych w środku. I po 25 prawych 8 oczek ściągacza, jedno lewe, jedno prawe. I w rzędach parzystych znowu pierwsze 8 oczek przerabiamy jak ściągacz, jedno lewe, jedno prawe, czyli przerabiamy oczka tak, jak one schodzą z drutów. Od oczka numer 9 zaczynamy przerabianie tej 25-oczkowej części ściegu francuskiego i w tym wypadku to po lewej stronie robótki powiększy nam się ilość oczek prawych, bo do ściegu francuskiego dołączy ostatnie oczko ściągacza tutaj na początku rzędu i pierwsze oczko ściągacza na końcu rzędu, czyli w sumie licząc jedno za drugim tych oczek prawych będziemy tutaj mieli 27. Jedziemy z oczkami prawymi. To jest 27 oczko prawe, ale też pierwsze oczko ściągacza kończącego szalik po drugiej stronie.
I w ten sposób wyglądać będzie ściek francuski dziergany oczkami prawymi. On tak naprawdę w ogólnym rozrachunku nie różni się niczym od tego, który przerabiany jest oczkami lewymi. I dalej dziergamy szal ściegiem francuskim po środku, ściągaczem na zewnątrz. I teraz ta długość pasków, czy ilość rzędów, które będziecie przerabiać, jest dowolna. Ja staram się, aby te paski nie były jakieś bardzo grube, czyli maksymalnie przerabiam jakieś 7-8 rzędów i dowiązuję kolejną nitkę. Układajcie sobie te rzędy, jak Wam się podoba i na ile wystarcza Wam włóczki. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, w jaki sposób policzyć, ile rzędów w kolejnych kolorach Wam się udało wyprodukować, to zaraz za ściągaczem w tej ostatniej kolumnie oczek lewych można sobie policzyć takie właśnie, pętelki. Każda taka to jeden rząd. 1, 2, 3, 4, 5 i 6, czyli ten fragment dziergany różową włóczką ma 6 rzędów. A teraz policzmy szary. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dokładnie tyle samo. A nitki, jak widzicie, staram się dowiązywać w tej środkowej części dzierganej ściegiem francuskim. One potem będą stanowiły taką dodatkową ozdobę. Znów pamiętajcie, pierwsze i ostatnie oczko zawsze bardzo ciasno dociskamy je i dziergamy pierwszych 8 oczek ściągacza. I dalej same oczka lewe. Ja teraz w takim miejscu wymienię sobie już nić na inny kolor. Staram się, żeby te supełki nie występowały jeden pod drugim, tylko były porozrzucane. Dowiązuję nitkę z drugiego kłębka i dziergam szal dalej. Znów ostatnich 8 oczek to ściągacz. Jedno oczko lewe, jedno oczko prawe. Przerabiajcie oczka swoją techniką. I ostatnie oczko znów bardzo ciasno. Te pierwsze i ostatnie oczka to jedyne oczka, które musimy przerabiać ciasno w szaliku. Całą resztę przerabiajcie raczej luźno, bo przy tej długości szalika ciasne oczka nie mają kompletnie sensu. Dziergamy, dziergamy, dziergamy. Trochę się trzeba będzie tymi drutami namachać, bo mamy do wydziergania jakieś 180-185 cm szalika. Będzie można nie tylko poćwiczyć przerabianie oczek prawych i lewych, ale też cierpliwość. Odcinam kolejną nitkę, dowiązuję następną. W zasadzie już po wydzierganiu całości będzie można podjąć decyzję, czy zostawiamy ten szal w takiej formie, czyli bez tych supełków i widocznych nitek, czy zostawimy z takim małym bałaganem. Zamieniłam włóczkę Andes, zamieniłam w tej chwili na włóczkę Wish, ale tak jak już mówiłam to wcześniej, jeżeli macie podobnej grubości, jakieś nawet takie małe moteczki, które pozwolą Wam na wydzierganie jednego chociażby paska, to możecie spokojnie użyć. 180 cm trzeba będzie wydziergać, żeby można było się potem swobodnie tym szalem otulać, owijać i dostarczać sobie ciepła w chłodniejsze dni albo w zimowe dni. Ja dopiero przekroczyłam połowę, ale mam nadzieję, że Wam wcale nie idzie gorzej, tylko lepiej i jesteście ze swoją pracą przede mną. Pierwsze i ostatnie oczko bardzo ciasno, a później dziergamy luźno, bo ten szal i tak tyle razy owinie nam się wokół szyi, że nawet duże oczka nie będą stanowiły żadnego problemu. No i gdy już wydziergacie to długaśne szalisko, 6 rzędów przed końcem, trzeba będzie znowu ten ściek francuski, który jest w środku, zamienić na ściągacz. Jedno oczko prawe, jedno oczko lewe i wydziergać taką samą liczbę rzędów ściągacza, jaką dziergaliśmy na początku, albo jaką Wy dziergaliście na początku. No i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Ja będę kończyć inną włóczką niż ta, którą rozpoczynałam dzierganie, ale możecie zakończyć taką samą, jeżeli jakimś cudem Wam trochę tych nici zostało. Pierwsze oczko znów bardzo ciasno, no i dalej jedziemy sobie. Lewe, prawe, lewe lub jeżeli dziergacie techniką zachodnioeuropejską, prawe, lewe, prawe, lewe. I dalej zamieniamy ten środek na ściągacz, tak jak mówiłam, czyli dziergamy oczko prawe, lewe. Dziergajcie swoją techniką, nie sugerujcie się tym, co widzicie u mnie. Ja jestem fanką dziergania techniką słowiańską.
No i pierwszy rząd ściągacza załatwiony. To ja dziergam jeszcze 5. Znów pierwsze oczko i ostatnie bardzo ciasno. A dalej na tak zwanym luzaku. Nie wiem jak Wy, ale moja praca dobiegła końca. Teraz trzeba będzie tutaj zamknąć wszystkie oczka przy ściągaczu i ja Wam zaraz pokażę, jak to zrobić w sposób bardzo elastyczny. Zaczniemy od wyprodukowania tutaj kąta prostego i zrobimy to przerabiając pierwsze oczko tak, jak nam pokazują druty. W moim przypadku to oczko prawe, więc ja je przerobię tak właśnie. Niektórzy z Was przerobią je w ten sposób. Jeden i drugi jest ok. Dociskam sobie jeszcze raz to oczko. No i teraz będę zamykać wszystkie pozostałe, zgodnie z taką zasadą, która mówi, że oczka lewe zamykamy przerabiając 2 razy jak lewe, a oczka prawe 2 razy jak prawe. Patrzymy, jak wygląda pierwsze oczko na lewym drucie. I jeżeli to oczko lewe, to nitka przed robótkę, oczko z prawego drutu wędruje na drucie lewym i te 2 pierwsze oczka przerabiamy razem jak lewe. Technika dowolna. W przypadku prawych oczek będzie uwaga, no więc uwaga, jeżeli pierwsze oczko na lewym drucie to oczko prawe, to nitkę trzymamy za robótką, oczko z prawego drutu przekładamy na drut lewy i te 2 oczka przerabiamy razem jak prawe, ale wbijając drut tutaj od pierwszego oczka w drugie, w ten sposób, taki sposób słowiański i wyciągamy pętelkę. Sprawa załatwiona. Oczko lewe, nitka przed robótkę, oczko z prawego drutu na drut lewy i 2 razem jak lewe. Można to zrobić techniką zachodnioeuropejską bez problemu, jeżeli tak dziergacie. I oczko prawe, nawet jeżeli Wasze oczko ułożone jest w kierunku na zachód, również zamykajcie w ten sam sposób, czyli oczko z prawego drutu na drut lewy, prawy drut w 2 oczka, tą najkrótszą drogą możliwą i wyciągamy nitkę. Lewe. I jeszcze na chwilę wrócę do osób dziergających techniką zachodnioeuropejską. Możecie również swoje oczka prawe zamykać w taki sposób, że to pierwsze oczko z lewego drutu, prawe, przerobicie jak prawe i teraz to oczko przeciągniecie pod oczkiem z drutu prawego w taki właśnie sposób. Tak też można, ale to są 2 dodatkowe, nikomu kompletnie niepotrzebne ruchy ręką. Zamykamy w ten sposób wszystkie oczka aż do ostatniego, pilnując na bieżąco tego wszystkiego, co dzieje się za Waszą prawą ręką. Chodzi o to, żeby te wszystkie oczka zamykane były z równą siłą nacisku, bo tylko wtedy ta krawędź będzie ładna i równa. Jednym słowem, nie zamykajcie ich zbyt luźno, bo zrobi się tutaj taka nieładna falbanka, ale też nie zamykajcie ich zbyt ciasno, bo ten ściągacz będzie się zbierał do środka, a to też nikomu nie jest potrzebne. Starajcie się też w taki sposób zamykać te oczka, żeby ta krawędź odpowiadała tej, która znajduje się po drugiej stronie długogaśnego szala, czyli tej krawędzi, od której swoją pracę rozpoczynaliśmy. Zamykam ostatnie oczko. Teraz w to oczko raz jeszcze wbijam lewy drut, przeciągam nitkę, nożyczki, odcinam, wyciągam, zaciągam i teraz trzeba będzie jeszcze tylko wziąć igłę i tę nitkę sobie ładnie schować. Tak wygląda moje ponad pół kilograma szalika tuż po wydzierganiu. No to teraz zabierzmy się za porządki. Jeżeli zdecydujecie się zostawić takie właśnie niteczki, to nie będzie ich zbyt wiele, bo trzeba będzie tylko schować 2 nitki, tą kończącą i początkową. Ja to robię zawsze igłą, taką właśnie metalową z dużym uchem igielnym. Nawlekam sobie igłę, taką właśnie nitką. No i teraz zobaczcie, tutaj przy zakończeniu mamy taki łańcuszek, więc będę igłę od tej długiej części dzianiny wbijać w ten sposób. Najpierw ten początek trzeba będzie sobie tutaj fajnie schować. No i teraz idę dalej. Każde takie oczko łańcuszka. Raz, 2. Wędruję w kierunku środka. I w momencie, kiedy znajdę się nad taką kolumną oczek prawych, będę już wykorzystywać
tego typu niteczki i dalej przeciągam tą nitkę. Jedna, druga, trzecia, czwarta. No i teraz tutaj zrobię sobie takie coś. Pętelka, przeciągam, wyrównuję, króciutko odcinam. Dokładnie to samo trzeba będzie zrobić również z tą nitką, a cała reszta to, tak jak już mówiłam wcześniej, kwestia Waszej decyzji. Musicie odpowiedzieć sobie na pytanie, która strona bardziej Wam się podoba, taka czy taka. Bo jeżeli wolicie, żeby ona wyglądała tak właśnie, to trzeba będzie wszystkie te supełki teraz rozwiązać i zawiązać raz jeszcze, ale ciaśniej i króciutko obciąć. Ja chcę, żeby zostały mi takie właśnie niteczki, dlatego pokażę Wam, jak pozbyć się tych frędzelków w takim miejscu, które sama chcę zlikwidować. Ten fragment naszej pracy bardzo dokładnie pokazuje inny film, który znajdziecie zarówno na moim kanale YouTube, jak i na stronie www.lgmp.pl w zakładce Akademia, w jednym i w drugim miejscu w sekcji Elementarz. I to jest film, który zatytułowany jest Coś się kończy, coś się zaczyna. Ja tam pokazuję, jak się pozbywać takich właśnie supełków, wykorzystując węzeł żeglarski płaski. Ja zawsze sobie rozwiązuję raz jeszcze taki supełek, wiążę, ale mocniej i wykorzystując wspomniany wcześniej węzeł żeglarski płaski, wiążę takie miejsce 3 razy. Jeżeli za szybko ten supeł związałam, nie przejmujcie się, zajrzyjcie do tego filmu, o którym powiedziałam przed momentem, bo tam jest to pokazane bardzo, bardzo dokładnie. Powoli, na dużym zbliżeniu i jeszcze 2 kolorami nitek, żebyście dokładnie zrozumieli, o co chodzi. No i teraz wystarczy króciutko obciąć. Uwaga, ważne, żeby to naprawdę było mocno zaciągnięte, bo tylko wtedy te nitki Wam się w noszeniu nie rozwiążą i Wasza ciężka praca nie odpłynie w niebyt. Proszę bardzo, ktoś jest w stanie znaleźć miejsce, gdzie był ten supełek? No ja też nie widzę, chociaż ja generalnie mało widzę. W ten sposób możecie pozbyć się wszystkich tego typu frędzelków, jeżeli uznacie, że grzeczna, uporządkowana wersja szala bardziej do Was przemawia. No i jeszcze jeden tak zwany tip, jak mawia moja córka. Bez względu na to, czy zdecydujecie się zostawić te frędzelki, czy będziecie pracować nad taką wersją szalika, dobrze jest pozbywać się tych nitek już w trakcie dziergania. Po przerobieniu kilku rzędów od razu wracajcie do takiego miejsca, rozwiązujcie te supełki i zawiązujcie je mocniej, albo od razu odcinając, albo zostawiając to na później. Można oczywiście zostawić sobie tę zabawę na sam koniec, natomiast uprzedzam, że będzie ona trochę żmudna, czasochłonna, no i może sprawić, że w pewnym momencie zwyczajnie przestanie nam się chcieć. Zajmiemy się teraz mierzeniem. Ten szal, żeby spełniał swoje zadanie, powinien mieć od 30 do 34 cm. Mniej więcej. Ten u mnie ma 34. Jeżeli Wasz będzie miał 30, będzie ok. Jak będzie miał 35, też nic złego się nie stanie. Jeżeli więc dziergacie z innych włóczek albo dziergacie ciaśniej bądź luźniej, starajcie się w taki sposób dobierać liczbę oczek, żeby ostatecznie uzyskać taką szerokość. No i pamiętajcie jeszcze, że dzianina jest taka wiotka, jeżeli mogę użyć tego określenia. To znaczy, ona się może w różny sposób układać. Jak ją położycie, czy strzepniecie luźniej, czy ją troszeczkę rozciągniecie przed mierzeniem, ona może mieć różny wymiar. Zobaczcie. Teraz mam tutaj prawie 37 cm. A jak strzepnę i ułożę inaczej, to ma znów 34. Dlatego podchodźcie do tematu miarki z odpowiednią rezerwą. Dokładnie to samo tyczy się mierzenia długości. Mój szal ma dokładnie 190 cm. Powinien mieć od 180 do 200 cm. Ale znów pamiętajcie, że ułożony o tak ciasno, ściśle, na takim fragmencie, zobaczcie, będzie miał 8 cm, a ten sam fragment przy innym ułożeniu szalika będzie sięgał już 10. To była moja tak zwana uwaga, dzeń, w tym miejscu trzeba być ostrożnym, która mam nadzieję ułatwi Wam pracę. Sprawi, że dzierganie będzie jeszcze bardziej przyjemne. Na koniec doszyję sobie jeszcze taki właśnie znaczek. Proste?
No jasne, że proste. I to by było na tyle. Nasza szalikowa przygoda dobiegła końca. Mam nadzieję, że również w Waszym przypadku z sukcesem. Ja jeszcze raz gorąco dziękuję za wspólnie spędzony czas, za wspólne dzierganie i zapraszam na www.lgmp.pl. Tam znajdziecie mnóstwo różnorodnych projektów do dziergania. Do zobaczenia i do usłyszenia.